Może czasami czułaś się nieśmiało w niektórych sytuacjach towarzyskich, nie wiedziałaś co powiedzieć, była jakaś taka pauza, która sprawiała dyskomfort i czułaś, że może druga osoba oczekuje albo sytuacja zmusza Cię coś powiedzieć. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prowadzić small talk i jak zachować się z klasą w takich sytuacjach. Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja się nazywam Violeta Tymul. Miło mi witać Was ponownie na swoim kanale. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, mówię o stylu, o elegancji i o kobiecości. I przejdźmy już do tematu dzisiejszego wideo. Prosiłyście mnie nagrać odcinek i powiem Wam, że small talk to jest ogromny temat. Dzisiaj postaram się przybliżyć Wam takie podstawy, już za pomocą których będziecie mogli poruszać się swobodnie w tym świecie towarzyskim, czy to też biznesowym, ponieważ powiem Wam, że small talk w towarzystwie na pewno zawsze się przyda, ale myślę, że w pracy, w biznesie, jeśli chcemy pokazać siebie z lepszej strony, jeśli chcemy pokazać, że jesteśmy osobą nie tylko profesjonalną, tak, i dobrze wykonujemy swoją pracę, ale jesteśmy też towarzysko bardzo ogarnięci i wiemy, jak się zachować i jesteśmy też tacy, wiecie, mądrzy, coś możemy ciekawego tutaj powiedzieć, to zawsze to jest na plus dla nas. Dlatego naprawdę warto mieć opanowaną sztukę small talk i pamiętajcie, że im więcej to praktykujemy, tym lepiej nam się udaje. Dlatego jeśli będziemy cały czas, wiecie, uciekać od tego i starać się jakoś wybrnąć z sytuacji, no to nigdy się nie nauczymy. Zapewne jak z każdą inną umiejętnością. Dlatego powiem Wam, że nie jest to umiejętność, z którą się rodzimy, może niektóre osoby się rodzą już takie bystre, ale naprawdę tego można się nauczyć. Po co potrzebny jest small talk? Tak naprawdę jest to idealny sposób, aby przejść do głębszej rozmowy. Bo tak naprawdę, gdy widzimy osobę po raz pierwszy albo może po raz kolejny, ale nie mamy jakichś bliskich relacji z tą osobą, tak, na przykład w biurze, w biznesie tak często jest, to nie możemy od razu rozpocząć jakąś bardziej głęboką rozmowę i rozmawiać o filozofii, o sensie życia i może jakichś problemach rodzinnych. Nie. Tak naprawdę zaczynamy to wszystko od czegoś lekkiego, od czegoś ogólnego, co dotyczy wszystkich i co każdy czuje i wiecie, i to będą takie tematy, które są niezobowiązujące, są lekkie i naprawdę przyjemne. I także tę rozmowę zawsze możemy bardzo szybko zakończyć. Więc tutaj small talk służy jako taki łamacz lodu i pozwala nam przejść do głębszej rozmowy, jeśli tego chcemy. Czyli pozwala nam poczuć tą drugą osobę, zrozumieć, czy chcemy mieć z nią do czynienia, czy może nie bardzo. Czy podoba nam się ona, czy nie. Czyli to takie, wiecie, poczucie tej osoby, poczuć jej atmosferę, jej vibe, czy on jest właśnie na tych samych frekwencjach, co nasz. Ponadto w naszej zachodniej kulturze nie jesteśmy do końca tolerancyjnie nastawieni na ciszy i na pauzy. Gdy jesteśmy w otoczeniu innych osób i zapada cisza, na przykład w windzie, wszyscy czują się naprawdę bardzo dziwnie, bo każdy stoi i próbuje, wiecie, nawet nie patrzeć w oczy, żeby nie daj Boże tutaj nie spotkać się wzrokowo kontaktem z inną osobą, więc takich pauz nie lubimy, więc tutaj idealnie jest coś powiedzieć. Oczywiście nie obowiązkowo teraz z każdą osobą zagadywać w windzie. Nie? Zależy, ale jeśli jesteście w biurze, w pracy, jeśli to są osoby, które może widzieliście kilka razy w życiu, nie do końca kojarzycie, ale troszkę tam coś wiecie o nich, można też z nimi coś zagadać, coś im powiedzieć właśnie, jak zaczyna się dzień, coś niedużego o pogodzie, ale co do konkretnych tematów, to oglądajcie dalej, jeszcze o tym będzie więcej. Jeśli podoba Ci się to wideo, to bardzo proszę nie zapomnij postawić lajka, bo bardzo pomoże mi to w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo. Jak rozpoczynamy small talk? Przede wszystkim to jest nasza mowa ciała, która powinna być otwarta. Naprawdę stawiamy tutaj na jak większą otwartość, przychylność, utrzymujemy kontakt wzrokowy z inną osobą. Czyli szukamy tego kontaktu, też się uśmiechamy. Zachęcamy. Tutaj chyba jest to najważniejsze w tym small talk, aby po prostu samemu poczuć się lepiej i żeby ta osoba druga też czuła się dobrze, bo my nie wiemy, może ta osoba też ma jakieś skrępowanie, tak, też czuje się troszkę nieśmiało, zaczynając rozmowy z nami. Więc staramy się jak najbardziej być przychylne i otwarte względem drugiej osoby, ponieważ naprawdę pomoże to i dla nas, i dla tej drugiej osoby. Co to znaczy otwarta mowa ciała? Po prostu nie krzyżujemy, tak, nie rąk, ani nóg, najlepiej, albo jeśli mamy coś skrzyżowanego, to tylko jedną część, tak? Też się ustosunkowujemy do tej osoby tak na wprost, nie tak, że bokiem i już tak troszkę staramy się uciec w tą stronę. Nie, jesteśmy otwarte i nastawione właśnie przodem do tej osoby, z którą zamierzamy rozpocząć naszą rozmowę. I może powiecie mi, to bardzo często tak się mówi, żeby to się uśmiechać, mieć kontakt wzrokowy, ale tak naprawdę mało to pomaga albo to jest takie oczywiste. Powiem Wam, że
to jest tylko instrument, który pomaga nam wejść w nastrój, w konkretną takie uczucie siebie samej. Ponieważ gdy właśnie jesteśmy uśmiechnięte, jesteśmy otwarte, to wchodzimy właśnie w taki stan, jakbyśmy byli gospodynią w domu. Zapraszamy, dbamy o inną osobę, czyli tutaj taką opiekuńczość też lekką przejawiamy, co jest naprawdę też zawsze bardzo kobiece, więc dla kobiet to jest po prostu super taktyka. I po drugie, czujemy się tutaj już lepiej, bo wtedy jesteśmy bardziej zrelaksowane. Jeśli właśnie zaczynamy myśleć o tej drugiej osobie i staramy się jej zrobić takie, wiecie, dobrze zaorane pole, jakiś grunt przygotować, tak, do tej rozmowy, to wtedy czujemy się lepiej i ta rozmowa pójdzie nam o wiele łatwiej. A także będziemy wyglądać jako bardziej pewne siebie. To jest właśnie tutaj taki dodatkowy bonus. Kolejna rzecz to uważnie słuchać. Powiem Wam, że obecnie we współczesnym świecie coraz częściej widzę, szczególnie mężczyźni mi się wydaje to mają, że lubią bardzo dużo mówić i rozmawiać o sobie, coś opowiadać. Mam takie doświadczenie, może Wy macie inne, to napiszcie mi w komentarzu, może Wy macie tak, że mężczyźni nie opowiadają o sobie, nie chwalą się swoimi osiągnięciami, ale ja tak bardzo często mam i wtedy oczywiście ja mogę słuchać, tak, i taka jestem bardziej słuchająca wtedy, ale myślę, że każdej osobie trzeba w zbalansowany sposób nauczyć się słuchać. Oczywiście może introwertyczne osoby mają z tym lepiej, bo im jest łatwiej po prostu słuchać, bo może mniej chcą się dzielić tak od razu, nie czują tego, a osoby ekstrawertyczne zbyt dużo mówią, więc tutaj potrzebny jest balans, tak, w tym znaleźć, żeby po prostu nauczyć się dobrze słuchać. I właśnie gdy nauczymy się tego aktywnego słuchania, to wtedy będziemy mogli wylapywać kolejne wątki do rozmowy. To jest najważniejsze, aby poznać lepiej tę osobę, bo tak naprawdę między zdaniami naprawdę wspomni ona kilka momentów, kilka takich rzeczy, którymi się bardzo interesuje. To jest najczęstsze. I wtedy, gdy my uchwycimy ten właśnie wątek, albo to, co ona wspomniała, tak? Albo coś o zdrowiu, albo coś, jakieś zainteresowania, albo może jakieś kursy nowe zaczęła, tak? Coś nowego wypróbowała, może jakiś nowy przepis, albo jakieś nowe dietę, tak? Próbuje. Więc jak już żeśmy uchwycimy od razu za ten wątek i możemy zadawać kolejne pytania. I ta rozmowa będzie trwała. I też nowego czegoś się dowiemy. Ja zawsze podchodzę do takich rozmów w taki sposób, że chcę dowiedzieć się czegoś nowego, bo każda osoba niesie ze sobą swoją wiedzę, swoje doświadczenia życiowe, więc zawsze można czegoś się nauczyć i ja tak nawet zbieram, wiecie, takie malutkie informacje od jednej, od drugiej osoby i czegoś nowego się zawsze dowiaduję, a później może coś nowego się dowiem, pójdę, sprawdzę to, w Google wpiszę, tak sobie więcej poczytam, więc tak naprawdę to jest bardzo rozwijające dla nas, więc żebyśmy patrzyli po prostu na ten small talk jako zasoby dla nas, tak? W tym tkwią dla nas zasoby i nasz rozwój osobisty. I sprawdzam swoją listę, którą dla Was przygotowałam i widzę, że w drugim punkcie umówiłam już i trzeci, bo trzeci punkt był zadawać pytania. To już mamy ogarnięte z Wami, już mniej więcej rozumiecie, jak zadawać te pytania, ale może zwrócę tylko tutaj uwagę na to, że warto te pytania zadawać w sposób otwarty. Czyli nie pytamy, o której godzinie wolisz wstawać, osoba powie o 7 i rozmowa się zakończyła, a może lepiej zadać pytanie, lubisz wstawać wcześniej czy później? Chociaż tutaj też chyba powie później, oczywiście lubię pospać, ale można jeszcze pociągnąć jakoś ten wątek, ale lepiej zadawać pytanie, jak lubisz spędzać swój poranek? Osoba musi nam odpowiedzieć przynajmniej kilkoma zdaniami tutaj, tak? Albo nawet i więcej, tak? Można całą historię tutaj opowiedzieć. Więc wybieramy właśnie takie pytania, nie zadajemy zamkniętych pytań na tak lub nie. Najlepiej rozpoczynać pytania od takich zaimków jak lub dlaczego. Są one lepsze niż kto, co, kiedy. Bo właśnie kto poszedł do sklepu? Janek. Okej? I dalej co? Trudno jest nam kontynuować tą właśnie rozmowę, tak? A gdy już pytamy na przykład, jak dojść do sklepu, jak ugotować sobie dobrą zupę, taką jak Ty masz tutaj, to już wtedy tutaj rozmowa będzie trwała. Kolejny punkt to sprawić komplement dla drugiej osoby. Powiem Wam, że to jest najlepsza taktyka i w ogóle dla nas to podnosi bardzo nastrój, bo czujemy, że zrobiliśmy coś dobrego, powiedzieliśmy coś dobrego. Ja zachęcam Was bardzo serdecznie szukać zawsze coś pięknego, coś dobrego w drugiej osobie i naprawdę zawsze coś znajdziecie. Ja u siebie w biurze cały czas nieustannie staram się prawić komplementy dla osób, których właśnie coś widzę pięknego. Czy może jakieś nowe ubranie, czy jakieś kolczyki szczególnie pasujące, czy może jakieś inaczej upięte włosy. Gdy widzę coś innego, że osoba też się starała, że włożyła właśnie wysiłek i też jest zadowolona właśnie z tego, więc tutaj jest to sama przyjemność prawić komplement właśnie w takich sytuacjach.
a także to zawsze pozwala nam rozpocząć niezobowiązującą rozmowę, taką lekką, delikatną, którą też możemy szybko kończyć, na przykład jeśli widzimy się w kuchni, tak, u nas, ja u biurowych sytuacjach teraz mówię, ale nawet jeśli przychodzimy na jakieś spotkanie, czy to biznesowe, czy to może towarzyskie, no to zawsze pięknie jest zwrócić uwagę na coś pięknego, co ma druga osoba. Czy to może jakaś piękna torebka, czy to może jakaś bransoletka, czy to jakieś kolczyki u kobiety, tak? A może u mężczyzny jakiś piękny garnitur lub krawat, tak? Zwracajcie na to uwagę. Mężczyźni też bardzo lubią komplementy, szczególnie jeśli mają naprawdę dopasowane albo pięknie wybrane ubranie, no naprawdę myśleli o tym, więc też czekają na te komplementy, naprawdę pragną tego. Więc naprawdę zawsze to jest dobra strategia i dla small talk, i dlatego, żeby podnieść nastrój i sobie, i też drugiej osobie. Jeśli chcesz poznać mnie bliżej, to zapraszam Cię do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie ja od czasu do czasu właśnie się dzielę tym, co robię w danej chwili. Linka znajdziesz w opisie tego wideo. Kolejny punkt, bardzo ważny, to jest utrzymywać postawę pozytywną. Znaczy to, że nie krytykujemy niczego, nie mówimy, że coś jest złego w naszym życiu, czy na świecie, szczególnie na świecie. Nie mówimy o jakichś złych wiadomościach, co się wydarzyło, no bo to jest ciężkie, to jest nieprzyjemne, to jest naprawdę uciążliwe i może niektóre osoby lubią. To jak ktoś lubi omawiać jakieś wydarzenia bieżące, szczególnie jakieś problematyczne, no bo w wiadomościach zawsze pokazują jakieś problemy tylko, tak? Więc jak ktoś to lubi, to oczywiście jest ok. No, jeśli nie my lubimy, tak? A druga osoba wiemy, że lubi, tak? Bo nie przychodzimy tutaj ze swoim właśnie wachlarzem ulubionych tematów, ale musimy zrobić to tak, żeby to było mile i dla siebie, i dla drugiej osoby, no to możemy. Ale ja radzę tego nie robić. Mówić przez cały czas w pozytywny sposób, nie narzekać. Naprawdę, broń Boże, nie narzekać, nie zaczynać od tego, bo wszyscy pomyślą, że o Boże, no ta osoba narzeka, jest jakaś taka ciężka, coś, może nawet ta osoba nie zrozumie, że coś jej się nie spodobało właśnie, że nie byliśmy pozytywne wystarczająco, ale po prostu pomyśli, no, że jakoś było ciężko, jakoś tak po rozmowie tej poczułam się gorzej, tak jakbym, wiecie, zapadła się jeszcze bardziej w sobie i nic mi się nie chce. Nie, po rozmowie z nami powinno być, że osoba po prostu czuje się dowartościowana, czuje się, że też coś ciekawego się dowiedziała, powiedziała coś ciekawego, czyli zabłysnęła przed nami, zabłysnęła w towarzystwie i po prostu jej się plecy rozprostowują i się chce coś robić. No wtedy te relacje nasze będą dalej mogły być kontynuowane, tak? Z nami będzie się chciało przyjaźnić i dalej mieć do czynienia. Myślę, że to szczególnie też jest ważne w biznesie, ponieważ dużo to świadczy o tym, jak też będziemy pracować, tak? Ponieważ jeśli narzekamy od razu, widzimy wszędzie tylko jakieś problemy, no to wtedy pewnie i z takim nastawieniem będziemy pracować, więc trudniej się pracuje z taką osobą, prawda, która wszędzie widzi jakieś ograniczenia, zamiast tego, aby widzieć możliwości. I kolejny punkt to możemy także zapytać osobę o poradę. Powiem Wam prawdę, że nie ma nic lepszego niż zapytać kogoś o poradę w tej dziedzinie, w której on się zna, ponieważ każdy chce się dzielić swoimi doświadczeniami, chce się dzielić swoimi umiejętnościami. Dlatego jak widzimy, że ktoś coś ma dobrze opanowane, może na przykład jakaś koleżanka w pracy ma zawsze fajnie zrobiony lunch ze sobą, tak, sama w domu coś robi, albo upiekła ciasto, no to bardzo fajnie jest zapytać o ten przepis, tak, albo zapytać, jak ona to robi, jaki jest jej sekret. Albo na przykład widzimy, że koleżanka w pracy bardzo pięknie się ubiera, albo może po prostu jakaś znajoma w towarzystwie, to też możemy ją zapytać o radę, tak, czy może gdzie kupiła tę sukienkę, tę rzecz, jak ona to wybiera, tak? Ale najpierw obowiązkowo musimy sprawić komplement, żeby ta osoba poczuła się dowartościowana, poczuła się, że widzimy tę jej umiejętność, widzimy ten talent, no i pytamy tutaj o radę dla siebie. Jeśli interesują Cię takie tematy, chcesz być elegancką kobietą, zachowywać się zawsze z klasą, także wiedzieć, jak się ubrać na każdą okazję, to zapraszam Cię zapisać się na mój newsletter. Po prostu wtedy nie ominą Cię żadne nowości związane z moim kanałem i będziesz otrzymywać ode mnie wiadomości e-mail. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Jakie tematy poruszać w small talk? Przede wszystkim pierwszy temat zawsze się sprawdza, to pogoda. Powiecie, o jak to jest banalnie, tak, wszyscy mówią o tej pogodzie, ale powiem Wam, że czasami rozmowy o pogodzie są tak interesujące, że my w pracy, no najczęściej do tego właśnie się odnosimy na samym początku, jak tylko się widzimy z kimś, więc myślę, że to jest dobry temat. Naprawdę dotyczy on każdego z nas. Każdy jest na zewnątrz, każdy troszkę się przejdzie, poczuje tę pogodę, poczuje właśnie, czy jest wysokie ciśnienie, czy niskie, czy pada, czy nie. I każdy przychodzi na przykład do pracy, no po prostu jest najlepszy przykład, i jest jeszcze dotknięty przez to uczucie, jak wygląda pogoda na zewnątrz. Więc oczywiste jest, że na rozgrzewkę
mówimy o pogodzie. Przed tym jak zacząć spotkanie, gdy pogoda jest jakaś niezwykła, to też zawsze mówimy sobie o tej pogodzie, jak to doświadczamy. No, ja pracuję też w międzynarodowym otoczeniu, więc osoby są z różnych krajów i nie każdy jest przyzwyczajony do polskiego klimatu, więc tutaj dużo jest osób, które reagują w dziwny sposób, po raz pierwszy tego doświadczają, więc naprawdę mają dużo wrażeń. Więc mi się bardzo podoba tak naprawdę rozmawiać o pogodzie. To jest zawsze dobry temat. Jest on bardzo bezpieczny. I zwróćcie uwagę, jak bardzo też on jest angażujący, ponieważ gdy pada na zewnątrz i powiemy: o, ależ dzisiaj jest pochmurno, ależ dzisiaj jest ciemno, no to prawie każdy albo zacznie kiwać głową, to introwertycy, tak? Albo dołączy i też powie, jak bardzo mu to się nie podoba, albo jak bardzo namokły mu buty, a ktoś na przykład jest bardzo zadowolonym, takim szczęśliwym, pozytywnym, to powie: a ja lubię deszcz, dla mnie każdy dzień jest wesoły. Więc tutaj od razu jest dużo takich, wiecie, opinii i dużo właśnie rozmów i potencjalnych kontynuacji tych naszych rozmów jest tutaj możliwych. Więc naprawdę nie rezygnujcie z tego tematu, on zawsze się sprawdza i zawsze pozwala też się zacząć tak uśmiechać nawet, dla każdej nawet osoby i tak poczuć się zaangażowanym. Bo właśnie w tym small talk, szczególnie jeśli mamy większą grupę osób, to ważne jest, aby większość osób przynajmniej czuła się zaangażowana. I to zależy też od nas i od naszych umiejętności, żeby móc zaangażować jak więcej osób do tej konwersacji. Bo jest o wiele łatwiej, gdy prowadzimy small talk sam na sam z inną osobą, to po prostu wtedy już zależy od nas, dwóch, ale gdy jest więcej osób i może dyskutuje tylko kilka, a reszta uczestniczy, słucha, też może kiwa, tak? W sensie aktywnie słucha, jest uczestnikiem tej rozmowy, ale nie obowiązkowo coś mówi, to tutaj zależy od Waszych umiejętności, aby utrzymać rozmowę w taki sposób, aby wszyscy czuli się zaangażowani, dotknięci tym i też chcieli ją kontynuować. Kolejny temat, który też dotyczy każdego z nas, to jest otoczenie. Na przykład przychodzimy na imprezę i najlepiej jest skomentować to, jak wygląda to miejsce. Czy wygląda pięknie? Zostajemy tutaj pozytywnie. Pamiętajmy o tych zasadach poprzednio, co mówiłam. Nie mówimy: o Boże, tutaj jest tak ciemno, tutaj jest tak niemilo i zimno i w ogóle mi się nie podoba. Nie, nikt nie będzie chciał kontynuować takiej rozmowy. Ewentualnie ktoś jest też bardzo pesymistycznie nastawiony, to też powie: no tak, zgadzam się. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy zabłysnąć z dobrej strony, z pozytywnej, to mówimy, że jest fajnie, pięknie. Jeśli coś jest na przykład naprawdę niedobrze, to nie mówimy, że to jest dobrze, bo wtedy pomyślą, że albo udajemy, tak, jesteśmy nieprawdziwą osobą, nieautentyczną, a tego też nie chcemy. Zwracamy uwagę i zauważamy te momenty, które są fajne, które są dobre, które są piękne, eleganckie. I jak już dostrzegliśmy te aspekty, to wtedy na to zwracamy uwagę i mówimy, jak bardzo mi się to tutaj podoba. Jeśli chodzi o takie jakieś wydarzenie towarzyskie, to zawsze możemy komentować, czy tutaj w tej restauracji, czy w tym miejscu jest dużo ludzi, czy mało, jak to doświadczamy, bo każdy to doświadcza, tak? To nie tylko my to doświadczamy, więc każdy też będzie chciał się zaangażować, też coś powiedzieć. Możemy skomentować jedzenie, czy jest dobre, czy nie. Może jeśli jakaś jest muzyka, gra na tle, możemy powiedzieć, że lubię tę muzykę, jest fajna, dobrze tutaj to harmonicznie to się łączy z wystrojem tego miejsca, tak? Więc naprawdę dużo można tutaj różnych elementów przywołać. Tutaj punkt jest kluczowy w tym, aby je zacząć dostrzegać i dostrzegać te piękne elementy, dobre elementy, ale to już jeśli trudno to nam się daje, to po prostu zacznijcie to trenować i zobaczycie, że z każdym razem będziecie dostrzegali coś więcej, coś piękniejszego, coś łatwiejszego. Nawet jeśli restauracja Wam się nie podoba, może bardzo pięknie kwiaty są ułożone na stole, albo jakieś dekoracje kwiatowe obok, albo może jakaś waza, jakieś inne dekoracje. Zawsze będzie coś pięknego w każdym miejscu, naprawdę. To po prostu czasami nasz mózg jest tak nastawiony może negatywnie, może się czegoś obawia i wtedy widzimy tylko te negatywne aspekty, ale starajmy się zawsze szukać czegoś pozytywnego i pięknego w życiu. Kolejny temat, który naprawdę zawsze dobrze się sprawdza, to jest nasze hobby, to co lubimy robić i też pytamy drugą osobę, co lubi robić w czasie swoim wolnym. Tutaj możemy dużo czego się dowiedzieć i już możemy właśnie przejść do takich bardziej bliskich rozmów, takich, które już pozwalają nam się zaprzyjaźnić już bardziej z tą osobą. Więc tak naprawdę o tym hobby, nie przychodzimy do osoby, której nie wiemy
i tak w ogóle może się przywitamy i mówimy od razu, a jakie jest Twoje hobby? Nie, tak chyba nie robimy, no bo tak prosto z mostu tak nie strzelamy z takim pytaniem, ale już jak troszkę porozmawialiśmy o czymś innym, albo może znamy osobę trochę, albo jeśli to jest ktoś z pracy i spotykamy się towarzysko może widziałyście, jak ta osoba szła z jakimś plecakiem i jakieś tam, czy to rakietki tenisowe wystawały, czy może widziałyście, że jakieś zdjęcia, albo że trenuje gdzieś, że jakąś jogę, jakaś matę wystawała, tak? Coś widziałyście, coś już Wam się kojarzy, to możecie do tego nawiązać jak najbardziej. To jest naprawdę bardzo fajne wtedy, gdy coś kojarzycie. Jeśli to jest też osoba, którą już znacie poprzednio, rozmawiałyście z nią w takim trybie small talk wcześniej, może coś wspominała. Naprawdę zapamiętujcie proszę, co mówiły osoby. Czasami może to wylecieć z głowy, ale najlepiej jest zapamiętać, co mówiła poprzednio. Może mówiła, o, ja się teraz udaję na wycieczkę do Paryża, na weekend. Okej, to jak widzicie ją następny raz, to pierwsze, co musicie o niej zapytać, jak było w Paryżu. Opowiedz, no co tam widziałaś, co zwiedzałaś, co fajnego, co możesz polecić, tak? Pytamy o radę. I powiedzieć, o jak fajnie, że się wybrałaś, że się zdecydowałaś, naprawdę, czy to jest dobry pora roku na Paryż? Ja zawsze takie pytanie zadaję, czy jest dobrze pogodowo właśnie w tym okresie? Takie informacje najczęściej zbieram o różnych państwach, gdzie jest najlepiej jechać w jakim okresie. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości na kontynuację naszej rozmowy, na rozwijanie jej, tak? I na przechodzenie już w taką bardziej towarzyską rozmowę. Kolejnym tematem mogą być na przykład nasi wspólni znajomi. Jeśli spotkaliśmy się z kimś, mamy tutaj wspólnych znajomych, posadzono nas obok kogoś, kogo nie znamy, ale mamy wspólnych znajomych, no to możemy zacząć właśnie od tego, że mówimy, że poznałam tę właśnie naszą wspólną znajomą tam i tam, a jak Ty poznałaś ją, jakie Wy macie relacje, gdzieście się zapoznali i zobaczycie, że od pytania do pytania przejdziecie do takiej albo głębszej rozmowy, albo po prostu będziecie kontynuować ten Wasz small talk i na pewno osoba coś wspomni, za co możecie się zaczepić, żeby zadać kolejne pytanie, tak? Czyli nie kontynuujemy cały czas o tych wspólnych znajomych, szczególnie nie krytykujemy ich, nie mówimy nic o nich złego, tak? Zostajemy pozytywni zawsze, pamiętajcie. Nawet jeśli nie lubicie tę osobę, naprawdę nie mówcie nic złego o osobie, szczególnie dla innej osoby. Naprawdę, to jest niegrzeczne, nieeleganckie i naprawdę będzie źle świadczyło o nas. No po prostu osoba straci do nas zaufanie, a tego nie chcemy. Kolejny punkt też jest ulubiony, po prostu u mnie w biurze ulubiony temat, to jest co będę robić w weekend, albo co robiłam w weekend, czyli wszystko związane z weekendem, czy gdzieś jadę do jakiegoś innego państwa, do jakiegoś innego miasta, czy coś zwiedzam, czy gdzieś spaceruję, czy może będę po prostu na spacerze ze swoim psem, czy pójdę pobiegać do lasu, czy pojechałam właśnie na spacer jakiś do lasu, czy na jakimś bazarku kupiłam coś fajnego bio, czy może nie tylko bio. Naprawdę wszystkie takie tematy bardzo wciągają. To są wszystko bardzo dobre pytania, ponieważ chcemy się tym dzielić, chcemy dzielić się tym, co planujemy zrobić, a może coś już dokonałyśmy fajnego, coś popróbowałyśmy, jak najbardziej. Opowiadajcie o swoich planach, opowiadajcie o tym, co robiłyście, tak? Co już wypróbowałyście się. Dzielcie się doświadczeniem, a także słuchajcie inne osoby, tak? Ponieważ możecie się dowiedzieć dużo ciekawego, dużo ciekawych propozycji. Czy to może jakiś film ktoś oglądał ciekawy? Niedawno właśnie rozmawiałam w biurze z dziewczynami, że jakiś fajny film proponują. No i tak żeśmy się podzielili niektórymi takimi tytułami, tak? Więc to naprawdę jest bardzo fajnie, aby dowiedzieć się, aha, może ja też mogę coś fajnego spróbować, tak? Więc tutaj po prostu dajemy też możliwość dla osoby, no opowiedzieć o sobie, co ona robiła, też się tak popisać, tak? Tutaj czasami, ale też dowiadujemy się coś dla siebie. Dlatego mówiłam Wam i wspominałam, że w tych small talk są duże dla nas zasoby. A jakie są Twoje relacje ze small talk? Lubisz to, czy może nie bardzo? Praktykujesz? Czy też może czasami unikasz? Daj mi o tym znać w komentarzu, będzie mi bardzo ciekawie o tym poczytać. Także jak do tego podchodzisz i jakie są Twoje ulubione pytania i może tematy rozmów. Dziękuję Ci bardzo. Jakich tematów nie poruszamy w ramach small talk? Przede wszystkim wszystkie drażliwe tematy. Drażliwe dla innej osoby, tak? Szczególnie, jak już wspominałam, wydarzenia. Ja na przykład nie lubię, jak ktoś opowiada o tym, co się dzieje w wiadomościach, jakieś tam problemy opowiada, czy to coś. Myślę, że to jest niedobry temat. Nie zawsze. Może mężczyźni lubią to bardziej między sobą o tym rozmawiać. No, chociaż ja mam wykształcenie stosunków międzynarodowych, jednak nie lubię zbytnio o tym rozmawiać w takim, wiecie, towarzyskim składzie. Także każdy temat, który jest związany z religią, też tego nie mówimy. No to jest naprawdę sprawa każdego i zależy to od osoby, czy jest wierzącą, czy nie, więc naprawdę to są zawsze niedobre tematy, gdy szczególnie mówimy w jakiś taki sposób, że
zmuszamy tą inną osobę też tak postępować albo zachowywać się jak ja. Na przykład chodzę do kościoła i ja myślę, że to każdy powinien chodzić. No takich zdań w ogóle nie trzeba tego w ogóle nigdy mówić dla innej osoby, naprawdę mało znanej osoby, ponieważ możemy zaburzyć te relacje, tak? Też dajmy tutaj możliwość osobie wybrać samej, czego ona chce, jak ona chce się zachować, no bo to już zależy od sumienia i też od wychowania, tak, od warunków tych wszystkich, które otaczają inną osobę i my nie jesteśmy w stanie osądzać. Także wszystkie kwestie związane z pieniędzmi. No naprawdę nie pytamy u innej osoby, czy ona dobrze zarabia, czy nie. Naprawdę to są niedobre pytania, naprawdę są faux pas, które jak najmniej do tego właśnie nawiązujmy, do sprawy pieniędzy. Ja też, czasami może osoby mówią o tym, że coś drogo kosztowało, coś jest tanie, to jest okej, takie mogą być, chociaż to już takie tutaj na pograniczu chodzimy, tak, ale nie angażujemy się zbytnio w to, tak, i nie dopytujemy szczególnie, czy dla tej osoby to jest drogo, czy tanio, tak, żeby się jakoś dowiedzieć więcej o tej sytuacji materialnej. Chociaż oczywiście ja wiem, że to może być bardzo ciekawe dla każdej osoby, dla każdego z nas, żeby się dowiedzieć, a jaka jest sytuacja materialna sąsiedzi albo kogoś tam innego, ale nie. To nie jest najlepszy temat, naprawdę. I w ogóle, nawet nie dla small talku. W ogóle, tak samo jak o religii. To są zawsze wszystkie tematy, które bardzo pozwalają nam szybko skłócić się z inną osobą. To jest religia, polityka i pieniądze. Więc właśnie od tych tematów odchodzimy, a najlepiej nie zbliżamy się do nich. Tutaj, gdy wspomniałam religię, to tutaj zaliczyć do tego tematu też warto naszą moralność, nasze takie nastawienia i wiarę w coś. Na przykład, jeśli ja uważam, że każdy musi robić to i to, na przykład nie krzyczeć, gdy idzie po chodniku. Nie wiem, może zwykle ludzie nie krzyczą, ale jakieś inne rzeczy, albo parkować w jakiś konkretny sposób, albo zachowywać się w kolejce, w jakiś tak równiutko stać, albo nie starać się może w jakiś sposób czmychnąć i tutaj przed kolejką wejść. Takich rzeczy też nie poruszamy. Nawet jeśli coś Was denerwuje, coś tam uważacie, że powinno być tylko tak i tak, na small talk to nie jest dobre. Już jak poczujecie tą osobę, że widzicie, też osoba ma jakieś takie chyba podobne nastawienie, chyba też jej coś tam się nie podoba w tej dziedzinie, to już jak bliżej się poznacie, jak już będziecie rozmawiać w taki bardziej koleżeński sposób, tak, przyjacielski, to tam możemy się tym podzielić. Wtedy, żeby już znaleźć taką bliską duszę, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, co nam się nie podoba, albo jak uważamy, że powinno być. Jednak dla small talk, gdy mamy jakieś imprezy towarzyskie, gdy mamy spotkania rodzinne, tak, bo to jest small talk, to jest też dobre dla takich spotkań rodzinnych, szczególnie na początku, tak, gdy tylko wchodzimy w tę rozmowę. Naprawdę, nie warto mówić nic o polityce. Ja naprawdę do Was powiem Wam, że czasami nam się wydaje, że powiem coś takiego niewinnego o polityce, a tutaj tak się weźmie, to wszystko się tak zakręci ze sobą, że w końcu jesteśmy w jakimś taki niesmak po tym czuć, po takich rozmowach czasami, szczególnie jak ktoś się nie zgadza, tak? Jak wszyscy się zgadzają, mają podobne zdanie, to wtedy może czujemy się dobrze, ale nie ryzykujmy z tym wszystkim. Po prostu nawołuję Was zrozumieć, że nie każdy temat nadaje się na small talk. Wybieramy tutaj jakieś takie lekkie tematy, które możemy bardzo łatwo rozpocząć, ale z których też możemy łatwo wyjść. To jest najważniejszy ten element tego small talk, że zakończyć go możemy prawie w każdej sytuacji, tak? Na przykład, jeśli jest to sytuacja, czy to w biurze, czy przed spotkaniem biznesowym, troszkę ktoś tam coś powiedział, fajna pogoda dzisiaj, tak, dobra, dzisiaj fajnie, można się tam ubrać inaczej, okej. Dobra, to przechodzimy już do spraw, na które żeśmy się tutaj spotkali, tak? Czyli to jest taka właśnie rozmowa, którą możemy szybko zakończyć. Albo jeśli spotkaliśmy się w kuchni z kimś, albo może spotkaliśmy się z kimś tutaj tak też na ulicy, może tam będzie to bardziej taka głębsza rozmowa, szczególnie jeśli to są nasi znajomi, to może będziemy bardziej pytać o jakieś sprawy rodzinne, ale jeśli tak towarzysko z kolegami z pracy, to bardzo szybko można wtedy wyjść z tej rozmowy, powiedzieć mam spotkanie, albo muszę wrócić do pracy, to na razie widzimy się później i może pogadamy sobie więcej później, tak? Czyli to jest właśnie też charakterystyka tego small talk, bo już jak wejdziemy w taką poważną rozmowę, coś będziemy opowiadać, albo zapytamy o osoby o coś poważnego, a tutaj już wiemy, że musimy iść, jeśli przerwiemy w tym momencie, to nie jest też dobre, a także ten small talk prowadzimy w określonych miejscach, tak? Na przykład, jeśli spotykamy się już na kolację, to zaczynamy od small talk, ale już kontynuujemy w takich bardziej
głębokich, przyjacielskich tonach i dyskusja ta przychodzi na inne tematy. Zaczynamy od tego, ale na przykład jeśli widzimy się na kilka minut z osobą dosłownie, no to tylko pozostajemy na tych poziomach tego small talk. Ale czasami po kontakcie z niektórymi osobami czujemy, że brakuje nam energii, niczego nam się nie chce, brak motywacji. Może wtedy mamy do czynienia z relacjami toksycznymi. Właśnie o tym mówię w tym wideo, a także poruszam zasady kontaktowania się i komunikowania z innymi osobami. To zapraszam Cię do oglądania. A ja dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną. Jeśli spodobało się Wam to wideo, to proszę bardzo, stawiajcie mi lajka, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w moich kolejnych wideo. Pa, 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 pa!